nie można Bijać gwoździ na motocyklu. Ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Witam w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Tym razem wreszcie bierzemy się za serwis przedniego zawieszenia w tryplaku. Po kilku pierwszych sesjach gumowania uszczelniacze w lewej ladze postanowiły odejść na wcześniejszą emeryturę. Wiadomo, że każdy motocykl z gumy najlepiej odkładać łagodnie z gazem, ale na początku ćwiczeń, zanim wyczujemy daną maszynę, kilka gwoździ może być jednak nieuniknionych. Oczywiście nie znaczy to, że zaraz jak tylko spróbujecie gumować, to wam wywali uszczelniacze w lagach. W żadnym innym motocyklu do tego nie doszło, a przeszły dużo więcej niż tryplak. Zgaduję, że nie pomogło maksymalnie twarde ustawienie zawieszenia oraz gleba, jaką zaliczył poprzedni właściciel. W każdym razie, jak się coś psuje, to naprawiamy. Pakuję graty w największą torbę, jaką mam i ruszamy w drogę. Tym razem wyjątkowo nie będę syfił olejem u siebie, ponieważ ten odcinek LPG robimy na wyjeździe. Korzystając z zaproszenia do przetestowania jednego z najlepiej ocenianych przez Was warsztatów samoobsługowych w Polsce, udało mi się załatwić dla tych z Was, którzy nie mają własnego kącika, bardzo fajną niespodziankę, ale o tym opowiem Wam za moment na miejscu. Sprawdziłem, już jest w wiadomościach, było osobóweczka z ciężarówką oczywiście, nie? 10 minut zeszło już czekanie. O ty! Jakie opony są gładkie, nie? W porównaniu z tamtym. No, gładziutko, każdy okruszek na asfalcie czyta, nie? A tamta to dziur niektórych nie czujesz nawet. No i dobra, zobaczymy, co nas tu będzie czekało, czy ten helikopter już poleciał, czy nie. Czyli sobie zrobiłeś, paski założyłeś do tej torby. Żaden plecak to nie ma opcji. Normalnie masz tą mokre całe koło tylne. O Jezu, teraz mam do wyboru albo strzał w dupę, albo dźwignąć cały ten Majdan. Czekaj, tu bilet. Dobra. 60 groszy. No, przejechałem i co? No i czerwone światło zamkniesz, zobacz. Aha, ona musi pyknąć 2 razy, tak? Tak, tak. Bez litości łoją. Dobra, smerfujemy. Tylko z nogami to jest komforcik, co? Ja tu kolanami do ziemi można dotykać. Siedzimy, zobacz, jak na nocniku. 5,99. Tu uczciwa cena. No, za 2 zł wlej. Całe paliwo od razu wypalić. 25 minut zamiast godzinę opóźnienia. Może się luzuje, może puszczają jakoś połową czy coś. To jest koreczek. O, długie to będzie. No jeżeli to jest od 8 rano, to jest ta akcja, która trwa, no to pięknie. No, na dużo osób dojeżdża do pracy, do Warszawy. 12 minut, jesteśmy w połowie korka. No by tym ludziom tylko nic poważnego nie było. To jest najgorsze, nie? No zaczynamy się już zbliżać tam. O, ciężarówka nas puszcza. Albo ten Logan, albo Talia. Chyba Logan, wiesz? O kurna, jak to jest zmasakrowane, zobacz. Zobacz, wjechał pod naczepę mu, ja pierdykam. Koło w naczepie było strzelone. Że oni żyją, to chyba jakiś cud jest. Widziałeś miejsce pasażera? A. Nie było go. O matko. Za 3 km zjazd. No i tu już jedziemy. Tu po prawej to są stare zakłady Ursus, czyli produkujące traktory, ciągniki. Dobry. No i my sobie będziemy musieli znaleźć gdzieś miejsce. Gdzieś. Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, warsztatu Neo Garage z Warszawy, czyli tak naprawdę miejsca dla osób, które chciałyby samodzielnie podłubać przy swoich maszynach, ale nie posiadają jeszcze własnego warsztatu i odpowiednich narzędzi. Oprócz stanowisk samoobsługowych można tu skorzystać z myjni, wynająć dedykowane miejsce parkingowe, zlecić naprawę, której nie możemy podjąć się sami lub oddać naszą maszynę do spa w ręce działającej na terenie firmy detailingowej. Jest nawet gdzie chwilkę odpocząć, coś zjeść i zamienić słowo z innymi osobami mającymi podobną szajbę na punkcie motoryzacji. Spokojnie możecie postawić tutaj pierwsze kroki w kierunku dbania o swoje perełki, bez inwestowania we własny warsztat i narzędzia, tym bardziej, że dla 21 osób, które powołają się na mnie, czeka 25% zniżki na korzystanie ze stanowisk samoobsługowych, w tym również wynajem narzędzi, korzystanie z myjni oraz podnośników. Jako dodatkowy bonusik, pierwsze 10 z tych 20 osób otrzyma także w prezencie taki zestawik kluczy nasadowych, oraz zestaw luczynowych gadżetów, w tym wlepy, brelok, opaskę i smycz. Szczegóły oferty znajdziecie w opisie pod filmem, a teraz lagi w dłoń i spróbujemy za mocno nic nie rozwalić.
Szymon we własnym zakresie zadbał o utrzymanie młodzieżowego ducha tego kanału oraz o to, byście mieli na czym zaczepić oko podczas żmudnych prac serwisowych. Podczas naszej wizyty nie mieli jeszcze dostępnych stojaków pod główkę ramy, dlatego zawinęliśmy żurawia. Chyba ma w najgorszej opcji, to masz 500 kg, nie? Bo to jest świat dla nas. Luzujemy górne korki w lagach, nie będziemy się musieli z tym później siłować na blacie. Dobra, tyle co żeby puściło, nie? Wyciągamy dekielki crashpadów przedniej osi. Tak, tylko będziemy wykorzystywać chyba. Trzymasz? Tak. Odkręcamy i wyciągamy całą ośkę z crashpadami. To się już pojedzie tymi. Demontujemy przedni błotnik. Odkręcamy oba zaciski hamulcowe. Zaciski już kręcisz? I czujnik ABS-u trzeba zdjąć. Pożyczyłbyś? No, super ekstra, fajnie. To tutaj, na to dać, nie? Pod pasy. No to jest potężny przerost formy nad treścią. Potężny. O, dziękuję bardzo. Wisi. Wykręcamy dolne śruby lagi trzymające ośkę. Będziesz pamiętał, że tu są? Bomba. O to chodziło. To kolega to jest przygotowany. Perfekto. Tutaj to w sumie jest taki plac zabaw, tylko trzeba wiedzieć, gdzie co leży. Luzujemy śruby na półce dolnej i górnej i wyciągamy lagę. Luzujemy wstępne napięcie sprężyny oraz regulację odbić-dobić. 3, 4, 8, 9. Teraz wykręcamy do końca poluzowany wcześniej kapsel. Ale czyściutkie, zobacz. Dobra, wylewamy tego soka stąd. Coś będzie. Ale czyściutki, fajny olej, zobacz, nie taki śmierdzący jak Dewilce. Ale sobie pięknie. Paskudny ma to zapach. Jak martwy kot, który leżał bardzo długo w jakimś błocie i jeszcze jakby ktoś nasrał i się narzegał. Chyba nie był nigdy w życiu wymieniany. Niewykluczone, chociaż chyba facet tam pisał, że wymieniał kiedyś. Ale na co wymienił? Na wodę z kałuży? Tu się zsuwa, jedną blokujesz, drugą kręcisz tą i zdejmujemy tą. I w środku jest taki czpień ze śrubką. Nim jeszcze musisz wypompować resztkę oleju. I madła na naszym blacie niestety nie miały miękkich szczęk, ale raz, dwa zaimprowizowaliśmy własne ze starego paska klinowego. Teraz musimy opuścić plastikowy dystans, by dostać się do śruby kontrującej, którą musimy poluzować, żeby całkowicie zdemontować górny korek. Mówię, kupię to, bo będziemy się szarpać jak małpy tu z tym. Jedziemy. Jedna osoba ściąga skórkę, a druga podkłada pod śrubę kontrującą wyciętą blaszkę lub tak jak w naszym przypadku suwmiarkę, żeby nie trzeba było tego cały czas naciągać. Co my zdejmujemy, ten korek? Całe metalowe odkręcamy od tego. To trzymasz, a ja kręcę górą. Na to potrzebujemy klucz i na to. O to chodziło. Zabierasz suwmiarę. Teraz to puszczamy. Teraz tu go puszczamy, bo teraz już rozbierzemy i wyciągniemy sprężynę. Wyciągamy i czyścimy dystans sprężyny. Tu już mamy sprężynę. To do wytarcia ma mniejszą średnicę u góry. I zobacz, ile jeszcze jest. Wyciągamy i czyścimy szpilkę z trzpienia. Oczywiście nie zapominamy o podkładkach i panewce. Ta panewka. Przy okazji sprawdzamy stan panewki. Jeżeli jest przytarta, to powinna iść Do wymiany. Odkładamy pierwszą laszkę na boczek, żeby sobie spokojnie obciekła i powtarzamy wszystkie czynności dla drugiej. Jeśli chcemy jeszcze kiedykolwiek na tym pojeździć, to nie najgorszym pomysłem jest też ułożenie sobie wszystkich elementów w takiej kolejności, w jakiej będą trafiały z powrotem do lagi. Raz, dwa. Tak gwałtownie to mi skóry nie suwa, bo się aż przeląkłem. Zobacz, metalu płynie trochę, zobacz. Ten srebrna taka ługa, co płynie, nie? To jest wytarty od spodu ta paneweczka metalowa. Kolego, nie chcesz pomóc? Już mam. Wracamy do pierwszej lagi i zsuwamy goleń. Wyciągamy uszczelniacz zewnętrzny, czyli ten przeciwpyłowy. Teraz klipsik. Podkładamy coś na rancik i płaskim narzędziem wyciągamy uszczelniacz wewnętrzny. Nie bój się. I cyk. No gdzie jest to pikante?
To miał gorszy dzień, gościu. Smarujemy podkładki i nowe uszczelniacze. A czemu to średnica jest nie taka? No większe jest, zobacz. To jest nie taki uszczelniacz. Ajajajajajajaj. Dzień dobry panie Luczynie. Dzień dobry panie Szymonie. Cześć. No to co tu zrobisz? Dzwoń do sklepu najbliższego jaki mamy. Jak mają, no to kurna na tryplaka, ogień do nich. Co mam zrobić? Dzień dobry. Ja mam kolegę, który sprzedaje motocykl, kiedy musi pracę z przodu kończyć. I kupuje następny. Dzięki, wszystkiego dobrego. Poszło czy nie poszło? No jakoś poszło. Ale robota, panie. Okej. Smarujemy tym razem prawidłowo dobrane już uszczelniacze i obsadzamy je równomiernie na włożonej już wcześniej podkładce. Wchodzi. Ten klipsik jest potrzebny. Wszedł elegancko cały po całej szerokości. Smarujemy i nasuwamy uszczelniacz zewnętrzny na tłoczysko. Wejdzie. Prosimy jakąś osobę dorosłą, żeby otworzyła nam bańkę z olejem. Nie wiem dostać do tego. Obsadzamy tłoczysko z powrotem w goleniu. Wciskamy kapturek przeciwpyłowy na swoje miejsce. Teraz walimy olej. Teraz jak będziemy wlewać nowy, to trzeba pompować, żeby powietrze wywalało. Olej uzupełniamy na pełnej kompresji i wyjętej sprężynie. Rodzaj oraz ilość oleju sprawdzamy w dokumentacji od zawieszenia. Dodatkowo robimy pomiar poziomu oleju od górnej krawędzi golenia. 89, ile to będzie? Tyle. Dolewamy oleju, pompujemy, dolewamy, pompujemy. Tak na kilka etapów. Do tej zewnętrznej, o. Czy jest? Dobra. Teraz musimy to gdzieś postawić, żeby powietrze się z tego poszło. Składamy następnego. Smarujemy podkładki uszczelniacze i obsadzamy je dokładnie tak jak przed chwilą. Teraz siadło. Tak, siedzi elegancko. Jedziemy z tankowaniem teraz. No, teraz jest identyko. Idę po tą lagę. Everybody be cool, this is a robbery! Smarujemy i obsadzamy panewkę, sprężynę i dystans. Dystans? Czyli to. Kompresujemy sprężynę, tak byśmy mogli ponownie złapać się pod śrubę kontrującą górnego korka. To musi się zatrzymać samo i później kontrą musimy dojechać w górę. To jest 20, to jest 22. Dokręcamy korki kluczem dynamometrycznym i przywracamy ustawienia zawieszenia. To jest jedna gotowa. Z drugą lagą robimy dokładnie to samo. Raz, dwa. Po wszystkim zakładamy lagi z powrotem na motocykl. Bingo! Ile? 20. Wszystkie istotne śruby przy lagach, półkach i hamulcach dokręcamy kluczem dynamometrycznym. O, dobra, czyli tak. Ośka. Ja ją przesmaruję, tak. Dobrze, panie Bobrze. Teraz mnie zaskoczyła. To trzeba lądować. Powoli, powoli. Stoi. No, jak się mnie ktoś pyta, jak ci idzie, to ja wiem, o co chodzi. Już kończymy, już się wynosimy. Przed dokręceniem dolnych śrub lagi łapiących ośkę, dobrze jest z nimi trochę popracować, żeby najpierw ułożyły się w najlepszej dla siebie pozycji. Śruby od lagi oraz śruby od zacisków hamulcowych traktujemy klejem do gwintów. Trzymaj zaciśnięty przód. Na koniec zakładamy crashpady przedniej osi i błotnik.
Ujdzie? Hamuje, dobrze. Hello. Dzięki za pomoc. To co, punkciki? No, teraz na urbexy lecimy. Ale ten bardzo fajny, ten chłopak, pomocny, widziałeś, nie? On kierę skrzywił jak no też tu kiera jest krzywo. Kierownicę to sobie zobacz ewentualnie, czy coś fajnego nie ma z akcesoryjnych. Ej, pchęgery założymy, nie? Mają kogoś. Długo zatrzymali, kazali mu zjechać na ten? Kiedyś tak nie robili, a teraz oni mają przyzwolenie, że policja może stać w każdym miejscu dowolnym. Plany planami, jak to zwykle bywa, życie życiem, nie? Omiczek jakieś mieliśmy, coś tego, a to ledwo się udało zrobić to, co mieliśmy zrobić. Ciekawe jak te lagi. Sucho. No dobra, będziemy się zwalniać. Na razie, do juterka. Na razie. Heja. Hejka. Goodbye. According to the Witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.